Witam Państwa bardzo serdecznie i już mamy na łączach Zoom gościa kolejnego w naszym programie, pan redaktor Tomasz Cukiernik, którego serdecznie witam. Witam również pana, witam państwa. Panie redaktorze, musi pan nam dzisiaj trochę pomóc zbadać zdrowy rozsądek, poszukać jakiejś logiki w myśleniu elit europejskich, a szczególnie chodzi nam o naszych kochanych sąsiadów Niemców. Otóż mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, słyszeliśmy wypowiedź pani Alice Weidel, szefowej AfD, która wydaje się obnażyła całkowicie, ale pan o tym pisze przecież. To wiemy z różnych publikacji w naszym kraju, no ale wydawało nam się, że tamta strona ma jakieś argumenty, a chodzi o politykę klimatyczną, o politykę związaną z energetyką, no i wreszcie o politykę związaną z masową migracją. Czy słyszał pan to wystąpienie pani Weidel i jak pan rozumie, jak pan odebrał to i czy rzeczywiście sprawa, ten król jest aż tak nagi, bo to mnie przede wszystkim zaskoczyło. Tak, słyszałem to wystąpienie pani Weidel co ona powiedziała? No ona powiedziała tak naprawdę nic innego poza prawdą prosto w twarz tym wszystkim politykom, którzy siedzieli w Bundestagu, prawda? No tak naprawdę i niemieckim posłom, i niemieckim ministrom, czyli rządzącym, co powiedziała? Powiedziała, że po pierwsze interwencjonizm państwowy nie działa, że a polityka niemiecka likwiduje wolny rynek na rzecz interwencjonizmu państwowego, na rzecz coraz głębszego interwencjonizmu państwowego. Powiedziała, że podatki coraz wyższe nie działają, co właśnie robią rządzący w Niemczech, czyli podnoszą cały czas podatki. Powiedziała, że wzrost zadłużenia publicznego jest szkodliwy, a właśnie zadłużenie publiczne Niemiec cały czas rośnie. Powiedziała, że dotacje to nic dobrego i rzeczywiście dotacje, wszelkie dotacje, a unijne dotacje w szczególności to nie jest nic dobrego. No i powiedziała, że tak naprawdę interwencjonizm, czyli powiedziała w skrócie, że Zielony Ład, czyli co? Czyli te podatki, czyli te dotacje, ale przede wszystkim regulacje, prawda? Regulacje, które każą przedsiębiorcom coś robić w jednym kierunku, a nie w innym kierunku, czyli państwo czy też Unia Europejska wtrącają się do tego, w jakim kierunku ma iść gospodarka. No ale niestety to nie działa, to nie działa i ona rzeczywiście powiedziała, że to po prostu nie działa, w czym jak najbardziej ma rację. No więc, rząd niemiecki robi to, co robi. Zresztą ona to nazwała nawet, że to jest centralne planowanie w gospodarce, że Zielony Ład jest centralnym planowaniem w gospodarce, w czym ma stuprocentową rację. Powiedziała też, że Niemcy rządzący, ludzie rządzący Niemcami, czy elity rządzące Niemcami opierają swoją politykę, czy logikę swojego działania na Keynesie, którego myśl dawno zbankrutowała, która wiemy, że Keynesizm nie działa, zamiast na Erhardzie, prawda, który wiemy, pamiętamy z historii, podniósł niemiecką gospodarkę, wyciągnął ją z ruin, prawda, po II wojnie światowej. Ja tutaj teraz pana dopytam, bo szukamy w obecnej polityce gospodarczej niemieckiego rządu, ale tak naprawdę, tak jak mówię, elit europejskich, bo ta polityka jest bardzo podobna i w Niemczech, i we Francji, i nawet we Włoszech, i w Hiszpanii. Więc szukajmy jakiejś logiki. Pan mówi, że Keynes nie działa, ale chwileczkę. Czy 500 plus nie było takim działaniem keynesowskim i czy ono nie przyniosło zwiększenia popytu wewnętrznego? Czy 500 plus i 800 plus
To nie jest właśnie działanie keynesowskie i czy ono nie zadziałało w pewnym okresie w naszym kraju? Tak, jak najbardziej to jest działanie keynesistowskie, ale trzeba sobie zdać sprawę, że polityka tego typu działa na krótką metę. Działa na krótką metę, a długookresowo pojawia się katastrofa. I jest znacznie gorzej niż było w punkcie wyjścia, prawda? No tak niestety to działa, tak działa gospodarka i najlepiej sobie poczytać, jeśli ktoś nie wie, to sobie poczytać książki w ekonomistów ze szkoły austriackiej i oni to dokładnie tłumaczą, w jaki sposób działają te mechanizmy. Właśnie w ten. A proszę mi powiedzieć, idziemy dalej w poszukiwaniu być może straconego czasu, a być może jakiegoś zdrowego rozsądku w ekonomii Unii Europejskiej. Nasz pan premier, podobnie jak premierzy od dekad niemieccy, jest bardzo dumny z farm wiatrowych, które dopiero powstają. Zdaje się, że dopiero jeden wiatrak tam stanął, no ale ma stanąć ich wiele. On się już na tle tego morza z wiatrakiem fotografuje. I dlaczego to jest złe? No bo przecież energetyka pochodząca z wiatru, z turbin wiatrowych kręcących się, rzeczywiście jest najtańsza. Może te działania To związane nieprawda, z zieloną energią, z tym miksem energetycznym, z tym, żeby dywersyfikować źródła pochodzenia, prawda, prądu, elektryczności w gospodarce, to może to jest dobre działanie i może tutaj pani Weidel niewłaściwie krytykuje elity europejskie. Gdyby to było dobre działanie i korzystne, i ekonomiczne, i sensowne, to nie byłyby potrzebne do tego unijne regulacje, nie byłyby potrzebne do tego dotacje, prawda? Tylko rynek sam by już dawno zaczął w to inwestować, zanim jeszcze eurokraci by o tym pomyśleli. Ale ponieważ tak nie jest, no to oni tego nie robili, prawda? I zgodnie z wyliczeniami profesorów, polskich profesorów, ja zresztą wywiad z jednym z takich profesorów przeprowadzałem niedawno. Okazuje się, że koszt wybudowania farm wiatrowych na morzu jest porównywalny z gigantycznym kosztem budowy elektrowni jądrowej. Elektrowni jądrowej w przeliczeniu oczywiście na tam megawat czy gigawat, wszystko jedno. No więc to jest jedna z najdroższych energii. Energia wiatrowa na morzu to jest jedna z najdroższych energii, to jest jedno z najbardziej marnotrawnych, prawda, form inwestycji, tym bardziej, że jest to w przeciwieństwie do energetyki jądrowej. Elektrownia jądrowa, blok jądrowy działa w sposób ciągły i działa i produkuje energię wtedy, kiedy my potrzebujemy w takiej ilości, jak potrzebujemy. Możemy tym sterować i zarządzać. To jeśli chodzi o energetykę wiatrową na morzu, zresztą każdą energetykę wiatrową i również farmy fotowoltaiczne, to nie działają one w taki sposób, że moglibyśmy nimi zarządzać. One działają w sposób niestabilny, nie działają w sposób ciągły i działają w sposób całkowicie nieprzewidywalny, co powoduje tak naprawdę problemy z całą siecią elektroenergetyczną i doszło choćby z tego powodu do blackoutu w Hiszpanii, z czym mieliśmy niedawno do czynienia. No tak, a sprawa tego zadłużenia, bo prawda, że problemy niemieckie są tutaj zbieżne z problemami polskimi. W Polsce także mamy ten sam kłopot z nadmiernym zadłużeniem państwa. No i proszę mi wytłumaczyć, skąd to zadłużenie i dlaczego ono powoduje tak zasadnicze kłopoty. No, zadłużenie bierze się stąd, że państwo publiczne, bo mówimy o zadłużeniu publicznym, prawda? Że państwo wydaje z roku na rok, co roku właściwie, wydaje więcej niż ma dochodów rocznych. No i to powoduje deficyt budżetowy, czy też deficyt finansów publicznych, co powoduje konieczność zaciągania długów, no i w ten sposób zadłużenie publiczne rośnie.
I w Polsce w tej chwili mamy właściwie zadłużenie publiczne na rekordowym poziomie. W tym roku mamy w ogóle rekordowy deficyt budżetowy. Przypominam, że mamy deficyt i właściwie to nie wiadomo, czy on nie zostanie jeszcze przekroczony, bo już prawie w tej chwili rządzący osiągnęli niemalże poziom zaplanowanego deficytu budżetowego na cały rok. Prawie że właśnie w tym momencie, jak rozmawiamy, mamy oświadczenie, że niezbędna będzie nowelizacja tego budżetu, który jest w trakcie realizacji, czyli tegorocznego budżetu w związku z jego przekroczeniami. No zaplanowano, prawda, deficyt budżetowy na bardzo wysokim poziomie niemal 290 miliardów złotych. Nigdy czegoś takiego nie było w historii. I mało tego, okazuje się, że mamy teraz jeszcze dopiero sierpień, prawda? A już ten poziom niemal został osiągnięty i tak jak pan mówi, być może będzie konieczna nowelizacja tego budżetu, żeby ten deficyt, prawda, zwiększyć. I jednym z powodów, prawda, jest poza innymi różnymi wydatkami, choćby związanymi z Ukraińcami czy z nielegalnymi imigrantami, ale też, prawda, z rosnącym socjalem i z różnymi innymi wydatkami, które państwo realizuje, a które są niekoniecznie potrzebne. No więc to wszystko powoduje, że ten deficyt rośnie i to zadłużenie publiczne rośnie i mamy problem, prawda? I mamy problem, Polska ma problem. Tak samo zresztą sytuacja bardzo podobnie wygląda w Niemczech. No właśnie, bardzo podobna Jeśli sytuacja. mogę jedną rzecz. Ale jeszcze jedna rzecz, bo my mamy w Konstytucji przecież zapisany poziom deficytu, poziom przekroczenia budżetu dopuszczalny. No i jak to jest, że Ja nie tylko widzimy dodam tego jedną rzecz. horyzontu, nie widzimy tego zagrożenia w wypowiedziach polityków. Właściwie, bo dodam jedną rzecz, bo do tego deficytu oczywiście przyłącza się też KPO. Pamiętajmy, że KPO to jest dług, to są kredyty, przede wszystkim są kredyty, które zadłużają państwo polskie. A mało tego, na wydatki, czy na te projekty z KPO najpierw idą pieniądze z budżetu, a dopiero potem one są refinansowane przez Unię Europejską. Właśnie z tych kredytów, które Unia Europejska zaciągnęła jakby na naszą rzecz, które my jako państwo polskie między innymi żyrowaliśmy. No właśnie, i teraz To, co pan powiedział, czyli poziom zadłużenia publicznego, rzeczywiście mamy zapis w Konstytucji i właściwie Polska w tym momencie już osiąga te poziomy konstytucyjne i znaczy to jest dokładnie wytłumaczone w ustawie chyba o finansach publicznych i właściwie w tym momencie te hamulce, które spowodowałyby, że zadłużenie publiczne przestałoby rosnąć, powinny zostać wprowadzone, a nic takiego się nie dzieje. no, Po o prostu to pytam. polski rząd Przecież w mamy tej chwili pewne to jest wymuszone przez konstytucję alerty, tak? Procedury, które rząd powinien wdrożyć. Rządzący tego nie robią. Ja to zresztą w jednym z artykułów zwróciłem na to uwagę. I właściwie w tej chwili mamy tak naprawdę taką jazdę bez trzymanki, bo łamana jest konstytucja, prawda? Jest to bardzo duże zagrożenie dla Polski, dla właściwie całej polskiej gospodarki. To, że zadłużenie publiczne rośnie w tak szybkim tempie i do tak wysokich poziomów. I właściwie jest cisza na ten temat, ponieważ oni własną polityką właściwie całkowicie bezrefleksyjnie cały czas napędzają kolejne wydatki. No ale mówi się o tym, że Grecja wydatki przekracza, ja wydaję panu słowo, przepraszam pana, bo mówi się, że Grecja przekracza, że Włochy znacznie bardziej niż my, więc do czego może dojść?
skoro w tamtych krajach, gdzie te granice są znacznie bardziej przekroczone, no to co może dojść, co może stać się u nas? No może stać się to, co w Argentynie się stało wielokrotnie, prawda? Czyli może dojść do bankructwa, kiedy instytucje finansowe przestaną udzielać Polsce kredytów na takie rolowanie długu, prawda? Bo prawda, kolejne długi są zaciągane po to, żeby nie tylko po to, żeby je wydawać, ale również po to, żeby spłacać poprzednie długi, prawda? No więc może się okazać, że no oczywiście najpierw to będzie taka sytuacja, że ci zagraniczni czy też polscy kredytodawcy najpierw będą sobie życzyć od Polski znacznie wyższego oprocentowania od tych pożyczanych pieniędzy, prawda? A potem w ogóle odmówią, po prostu odmówią, no, ponieważ dojdą do wniosku, że Polska nie będzie w stanie spłacić tych pieniędzy, no więc przestaną im Polsce, czyli rządzącym, te pieniądze oferować w dalszym ciągu. A potem przyjdą, tak jak Chińczycy do Greków, po jakiś port albo po jakąś wyspę. Może tak I być. co jeśli nam wezmą Wolin? Może tak być. No to w takim razie już parę portów na pewno jest zagrożonych. No ale wróćmy do tej, wskazaliśmy na analogię bardzo podobnej sytuacji niemieckiej i polskiej. No i tutaj pani Weidel, która, i tu, drodzy Państwo, trzeba dopowiedzieć, że dziś AfD ma największy udział w niemieckim rynku politycznym, że Mhm. dziś AfD, choć nie ma szans na rządzenie, bo nie ma zdolności koalicyjnej, ma 26,7%, a rządzące dotąd no taka partia jak Platforma Obywatelska, prawda, niemiecka, no ma 25, potem są socjaliści, którzy już tam mają po kilka procent, zieloni po kilka procent, no i AfD bez szans na rządzenie, ale jest numerem jeden. No i ona także wskazuje na to centralne sterowanie gospodarką. I znowu pytanie, cóż w tym złego? Przecież PRL był centralnie sterowany, ale też i gospodarka hitlerowska była centralnie sterowana, no a za tamtych czasów Niemcom powodziło się bardzo dobrze. Proszę wskazać na te problemy związane z centralnym sterowaniem, o którym mówi pani Weidel. No co w tym złego? No ja już powiedziałem, co w tym złego. To dokładnie ze szczegółami tłumaczy szkoła austriacka w ekonomii. Po prostu w żadnym państwie na świecie ostatecznie centralne sterowanie gospodarką, centralne planowanie nie skończyło się dobrze. Najlepszym przykładem jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który z tego powodu, właśnie z powodu gospodarczego, po prostu upadł. Ale wejdźmy w szczegóły. No, każde przedsiębiorstwo, nie, moje przedsiębiorstwa na przykład, ale myślę, że każde ustawia sobie na początku roku budżet. Tyle na reklamę, tyle na innowacje, tyle na jakieś tam konferencje. Taki budżet mamy, jeżeli chodzi o wypłaty, prawda? I co w tym złego, że państwo, podobnie jak każda firma, planuje swoje działania w horyzoncie rocznym, a czasami trzyletnim. Ale pan mówi o czymś innym. Pan mówi o czymś innym. No Bo tu centralne planowanie trochę na tym polega, nie, prawda? zaraz, bo pan myli dwie rzeczy. Co innego, jeśli państwo, powiedzmy, zajmuje się różnymi rzeczami, prawda, i sobie planuje różne rzeczy w tym zakresie, co też jest złe, trzeba od razu powiedzieć, a co innego, jeśli państwo ingeruje w gospodarkę i nakazuje przedsiębiorcom robić to i tamto, siamto i owamto. To są dwie różne rzeczy i ja mówię oczywiście o centralnym planowaniu w znaczeniu tej ingerencji państwa w gospodarkę, czyli to nie przedsiębiorca, to nie konsument tak naprawdę, bo przedsiębiorcy działają tak,
żeby ich produkty były konkurencyjne na rynku, żeby ich produkty, ich usługi się sprzedawały na rynku, czyli żeby służyli konsumentom, prawda? No No tak jest ale ostatecznie. znowu, panie redaktorze, Natomiast ad vocem, no przecież te plany państwowe nie są oderwane ani od ankiet konsumenckich, ani od głosu, bardzo silnego głosu niemieckich przedsiębiorców. Jak wiemy, w Niemczech, ja też miałem tam firmę, żeby prowadzić ją, trzeba być też członkiem jakiejś izby, no IHK, prawda, Niemieckiej Izby Gospodarczej, i są to ciała quasi-polityczne, które w każdej ustawie gospodarczej zabierają głos. Mówimy o izbach niemieckich gospodarczych, więc no nie jest tak, że państwo sobie coś tam bierze z kosmosu, tylko państwo na podstawie pewnych danych i też we współpracy z różnymi podmiotami tam, samorządowymi, prawda, społecznymi i gospodarczymi, Ale po tym ono gorzej. tą politykę planuje, i to nie w takim horyzoncie jak w PRL-u, czy tam 10-letnim, czy plan 7-letni był, prawda, tylko w takim krótszym, no 2-3-letnim. Więc znowu, może to nie jest takie głupie. Pytam prowokacyjnie. No jest, to właśnie nie działa. Właśnie to centralne sterowanie, nawet jeśli em, e, robią to przedsiębiorcy, to w tym momencie ci przedsiębiorcy stają się albo biurokratami, albo ci przedsiębiorcy robią to w takim celu, żeby ukrócić konkurencję. Żeby ukrócić rynek. Czyli to jest niekorzystne dla rynku, to jest niekorzystne dla konkurencji, to jest niekorzystne dla konsumentów. I to powoduje, że rynek nie działa w sposób optymalny. I tu jest problem. Nie zależy, czy robią to, prawda, bo to zwykle wtedy są jakieś wielkie koncerny, prawda, mają jakiś wpływ, mają jakiś głos, jeśli chodzi o te decyzje, a małe i średnie przedsiębiorstwa mają no, znikomy albo żaden, prawda? Więc to się w ten sposób kończy, że oni dążą do tego, żeby zmonopolizować swoją pozycję. Ale okazuje się, że tym właśnie niemieckim przedsiębiorstwom, tym dużym nawet, ten Zielony Ład wcale się niemiecki nie podoba, prawda? Niemiecki czy unijny. Wcale im się nie podoba. Okazuje się, że ten ostatnio choćby koncern ThyssenKrupp, chyba pani Wajdę też wspomniała o nim, sprzeciwia się polityce Zielonego Ładu w Niemczech i ona chyba powiedziała, że oni rezygnują z produkcji Wynieśli stali, się, tak. prawda? Z powodu Zielonego Ładu, Wynieśli z się z powodu Niemczech, tak. gigantycznych cen energii elektrycznej. I to właśnie uderza nie tylko w te duże koncerny, to uderza w całą gospodarkę, w małych i średnich przedsiębiorstwa. I ta identyczna sytuacja jest w Polsce. Ja podam, oczywiście zapytałem pana prowokacyjnie, jako adwokat diabła, a podam taki wzmacniający pana tezę przykład z mojego podwórka. Ja tam prowadziłem firmę parę lat, jak już powiedziałem, w Niemczech, i to centralne planowanie na przykład było w taki sposób widoczne, że rzeczywiście firmy niemieckie zamykały dostęp do rynku innym nowym podmiotom. A w jaki To, co sposób? powiedziałem. Na przykład jako nowy podmiot tam, oczywiście zarejestrowałem się jako GmbH, firma niemiecka, ale nie mogłem się reklamować w internecie. Formy reklamy, czyli, że tak powiem, marketing wejścia na rynek był tak skonstruowany, że mógł się odbywać tylko pewnymi koncesjonowanymi kanałami. Nie można było w internecie reklam, na przykład rozsyłać maili z ofertami, nawet uprzednio pytawszy, zostałem zasypany przez pozwy sądowe. Można było tylko w określonych mediach kupować przestrzenie, i to w takich mediach, które już istniały na rynku i które miały do tego prawo, co także jest w Niemczech limitowane. Więc to był taki dla mnie przykład, mimo że byłem członkiem Izby Gospodarczej, jak mówię, obowiązkowo niemieckiej, że nie miałem jako nowy podmiot dostępu. Miały to niemieckie firmy, one mogły na przykład rozsyłać mailing, bo działały gdzieś tam na bazie wcześniejszych przepisów, a prawo nie działa wstecz, a ja nie.
z moimi usługami, które wówczas tam dla innych firm B2B realizowałem. Także to takie przykłady Pan wzmacniające podał pana tezę przykład. o tym zamknięciu niemieckiego rynku i powodach zwijania się tamtejszej gospodarki tak naprawdę. No to jest przykład, to co Pan mówi, tego, że unijny rynek nie działa do końca, nie jest uwolniony. Oczywiście. Z polskiej strony, czy jeśli niemieckie firmy działają na polskim rynku, to nie tylko, że nie mają ograniczeń, ale na dodatek mają dodatkowe przywileje, prawda, podatkowe i inne. Natomiast polskie firmy w Niemczech na podstawie przepisów nie unijnych, tylko na podstawie przepisów krajowych, albo regulacji krajowych, albo jakichś działań na przykład urzędniczych, prawda, takich nieformalnych, niekoniecznie formalnych, robią to, że ten unijny rynek jest ograniczany, a Bruksela z tym kompletnie nic nie robi. Bo były różne takie przypadki, prawda, skargi i tak dalej, i oni z tym kompletnie nic nie robią. Tu na przykład firma Fakro, prawda, miała taki problem w Niemczech. 100% pan ma rację. Ja mówiłem o tych moich usługach. To były usługi filmowe, prawda? Ale też na przykład realizowałem dla firm, importowałem różne produkty rolne, bo mam gospodarstwo rolne. I wiecie państwo, niemieckie ziemniaki można bez problemu, na przykład ziemniaki, różne tam produkty sprowadzałem, ale ziemniaki można w Polsce sprzedać bez problemu. Po prostu przejeżdża się ciężarówką. Aha, ale jeśli bym chciał w drugą stronę wziąć kilka ciężarówek polskich ziemniaków, które są 4-5 razy tańsze od niemieckich przy tej samej jakości. To nie jest taka sytuacja jak na Ukrainie, że tam jest felerny produkt, u nas jakościowy i w dwie strony idzie handel bez żadnego pnia. Nie. My mamy dokładnie, a nawet zdrowsze produkty, dokładnie minimalne normy mamy, nieco wyższe nawet niż są w Niemczech, jeśli chodzi o skażenia różne sanitarne normy. A więc przewożąc w drugą stronę, drodzy Państwo, spotykam się z pozwoleniami sanitarnymi. Ja muszę mieć jakąś koncesję nagle na handel na terenie, na przykład, bo próbowałem w Dolnej Saksonii, prawda, Niedersachsen, no to tam też oczywiście są jakieś samorządowe stemple, które muszę zdobyć, które kosztują, które są czasowe. No już w ogóle wynajęcie czy wprowadzenie do sklepu takiego produktu, no można to zrobić oczywiście pokątnie, ale oficjalnie to jest gehenna paroletnia wręcz. Więc drodzy Państwo, tak to właśnie działa rynek unijny. Legendy o tych sytuacjach opowiadają firmy budowlane, które mają pewne doświadczenia polskie w Niemczech i tylko tyle im miejsca przeznaczą niemieckie władze, ile władze, bo to jest właśnie ta centralnie sterowana gospodarka, nawet z pozycji samorządowej, ile nie zaszkodzą i swojej niemieckiej konkurencji. No więc tak to niestety działa. Taką mamy tutaj wolną gospodarkę w Unii. Przepraszam za tą dopowiedź. No ale tam jeszcze Weidel mówiła, nie wiem czy pan zwrócił uwagę, o tej sprawie też tych zatrudnianych i też sprowadzanych uchodźców, tak zwanych, tak, migrantów, którzy stali się olbrzymim problemem dla Niemców, prawda? No tak, no powiedziała, że polityka imigracyjna jest dla Niemiec szkodliwa. Powiedziała im wprost, prawda? Mówiła o tych kobietach, prawda, molestowanych na basenach i tak dalej, więc no wszystko wykrzyczała im prosto w oczy i to nie mogło się spodobać. No bo to jest tak samo, prawda, jak no, mówi się o tym, że prywatyzuje się zyski, prawda, a upublicznia się koszty. I te właśnie sprawy bezpieczeństwa związane ze sprowadzaniem olbrzymich grup migranckich, które się nie asymilują, koszty społeczne, przeróżne, no bo to też kwestia edukacji, służby zdrowia i piętrowe sprawy związane z zasiłkami, powiększaniem systemu socjalnego, to jest upubliczniane
I to mamy także w Polsce w sytuacji Ukraińców, prawda, no i tych nowych przybyszów, jakże ochoczo z Niemiec do nas wędrujących, albo lepiej powiedzieć wpychanych do nas. No i tak samo, prawda, to jest ten problem, to się staje z problemu społecznego także olbrzymi problem budżetowy, gospodarczy, prawda. No i jak teraz, niech pan mi powie, czy pan to rozumie? Jaki pomysł? Ja wiem, że nie pierwszy raz pana o to pytam, ale zawsze staram się poszukać jakiejś logiki, mieć jakiś szacunek do tych ludzi, prawda? Że nie są po prostu kompletnymi idiotami. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest pomysł na przyszłość? Takie, a nie inne sterowanie niemiecką, ale i polską gospodarką. No, bo to nie jest pomysł na przyszłość, to jest pomysł na zdegradowanie gospodarki i to się dzieje i oni to robią po prostu. No ale czy pan, czy pan to rozumie? No jak można mieć pomysł, jak można chcieć zdegradować własną gospodarkę? No, jeśli się realizuje interesy jakby kogoś spoza granic, no to się te interesy realizuje i się nie patrzy na to, że w ten sposób się degraduje własną gospodarkę. To kogo interesy realizuje kanclerz Merz, bo kogo interesy realizuje Donald Tusk, to doskonale wiemy. Ale Merz? No ja niedawno przeprowadziłem, właściwie w aktualnym numerze tygodnika Do Rzeczy jest mój wywiad z europosłem Tomaszem Fröhlichem z AfD również właśnie. I on mówi, on mówi to wprost, że kolejni kanclerze niemieccy nie realizują polityki niemieckiej, tylko realizują interesy elit globalistycznych. No i właśnie, taka historia. Samobójstwo na naszych oczach. Drodzy Państwo, naszym gościem był redaktor Tomasz Cukiernik, któremu serdecznie dziękuję za rozmowę, a do oglądania dalszej części naszego programu i tegoż europejskiego, niemieckiego również i polskiego samobójstwa. I chyba już nie muszę Państwa zapraszać, ale oglądajmy je.